Zajechaliśmy sobie na Bobczańską plażę. Mamy przed sobą maszynę, o której będzie mowa. Będzie sporo gadania, więc jak ktoś nie lubi gadania, to niech lepiej wyłączy ten film. Więc jest to Suzuki DRZ 400e, rocznik 2002, więc motocykl ma teraz 21 lat. Raczej znana jednostka i pogadamy sobie o paru rzeczach. Dużo pytań pada na różnych grupach, na internecie, nawet nie na internecie. Ludzie pytają czasami, jak spotykam też motocykliści, co to jest, więc myślę, że to się przyda. Chociaż w internecie jest masa informacji, to opiszę, o co tutaj chodzi. Także to jest wersja od guzika, który posiada motocykl tutaj. Przewiesiłem sobie. Modyfikacje i naprawy. To może zacznę od napraw. Co wymagało zrobienia zaraz po zakupie. Miałem wyciek stąd. Tam jest taka dziurka spod pompy wody chłodziwa i przez nią właśnie sączył się płyn chłodniczy. Nie było to dużo, ale trzeba było to zrobić. Zakupiłem zestaw naprawczy i wkleiłem na silikon RTV. Na internecie jest dobry poradnik, więc jeśli ktoś ma taki problem, to zachęcam do zrobienia tego. Tutaj, jak widać, nie wygląda to perfekcyjnie. Uszczelka spod tego miejsca przeciekała olejem. Tutaj był wyciek. Ja wyciąłem uszczelkę od napinacza i ją tutaj władowałem. Póki co jest ok. Uszczelka papierowa, trochę silikonu, stąd te ślady takie. I co jeszcze? Aha, tutaj zacisk z tyłu w ogóle nie chodził. Tłoczek był zapieczony, trzeba było to ściągnąć, wyczyścić, nasmarować i wtedy już kulał jak trzeba. Jeśli chodzi o sprawy z silnikiem i z układem paliwowym, to był taki objaw, że motocykl przy nagłym dodaniu gazu gasł. I mamy tutaj w ogóle gaźnik, jest Kane FCR 39 i problemem była tutaj pompka, która znajduje się w tym miejscu tutaj, a konkretnie membrana taka była rozerwana i po prostu nie trzymała dobrze tego paliwa, które jest zapodawane właśnie przy gwałtownym odkręceniu przepustnicy, nie? Także zestaw naprawczy został zakupiony i tą membrankę wymieniłem. Plastiki nie były też w najlepszym stanie, więc część z nich została wymieniona. I to chyba wszystko z takich napraw konkretniejszych. Modyfikacje. Tu może od przodu tak przejdę i będę mówił, co tutaj było zrobione. Narzędziówka Acerbisa, łyżka do opon, jakieś tam klucze, łatki do dętek i tak dalej. Co jeszcze? Licznik. To jest dobra sprawa. Mamy tutaj 3 tryby. Także pokazuje coś, czego tutaj nie ma ogólnie w wersji E fabrycznie. Pokazuje na przykład temperaturę właśnie płynu chłodniczego, pokazuje przebieg, maksymalną prędkość. Tutaj właśnie wbita. Tak, jechałem tyle. No i co? Handbary, które już kiedyś miałem. Zeta, aluminiowy rdzeń, listki. Niektórzy narzekają, że przy glebie ręka tu zostaje, palce się łamią. Całe szczęście do tej pory jest ok. Nie miałem takich przygód. Nowe owiewki, o których już mówiłem, to taki szczegół. Idziemy dalej. Gaźnik, zaraz o nim powiem, bo tam sporo rzeczy. I tutaj
to jest zrobione przez poprzedniego właściciela. Bardzo fajna sprawa ogólnie, bo lubię mieć rzeczy ze sobą, niekoniecznie na plecach, więc tutaj mam dętkę i parę innych rzeczy. Chyba tyle. Tutaj jak widzicie są nowe przewody w oplocie. Zamówiłem z firmy. Gdzieś tutaj napiszę, bo zapomniałem nazwy. Ale w każdym razie w poprzednim motocyklu też to robiłem, było ok. I polecam też każdemu zakładać klocki firm tych takich powiedzmy topowych od zacisków, czyli Brembo albo Nissin. Tu akurat mamy dociski Nissin, ja mam chyba klocki Brembo. Z przodu wydaje mi się, że też, tak? Nie wiem, czy tu widać? O, jest znaczek Brembo, nie? No. No i co? Gaźnik. Ogólnie gaźnik ten jest taki, że kilka rzeczy można zrobić, żeby on lepiej zbierał. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale takie najważniejsze rzeczy. Związanie elementu od pompki drutem. Tu to poczyniłem. Nie ma opóźnienia przy dodawaniu gazu. Inna iglica. Dyszę lekko zmieniłem. Dodałem akcesoryjną śrubę od regulacji mieszanki. Także teraz widzicie, tutaj jest super sprawa. Tam mamy literki RL, czyli na bogato wzbogacamy na R, na L zubożamy. I co? No i tyle, jeśli chodzi o modyfikację. Dobra, jeszcze pewne rzeczy, bo mówiłem o handbarach, a tak naprawdę wymieniłem też kierownicę. Poprzednia, nie wiem czy oryginalna od Suzuki, była z mniejszym skosem, więc nawet mimo tych tutaj kości, które mam, które podwyższają, wydaje mi się, że ze 3 cm, to i tak na przyjeździe na stojąco lekko się garbiłem. Mam 184 cm wzrostu, więc poszukałem kierownicy. Ta miała powiedzmy nie też najwyższy tu skok, ale była taka, że wydawało mi się, że będzie ok i jestem z niej zadowolony. Manetki ProGripa bardzo wygodne. Jak się robi takie dystanse po 100 km i więcej, no to wiadomo, ręka się męczy, więc zwykłe, chude, niekorzystnie na to wpływają, a tutaj wiecie, fajnie to chodzi, jest ok. Tkanka sprzęgła. To jest taka kopia tych tuningowych klamek na 2 palce, może nawet na jedno, jak widzicie też jednym da się. Krótka. Nie powiem skąd, bo wiadomo skąd. I co? Fajnie wybiera. W środku są 3 pozycje, gdzie można linkę umieścić. Ja oczywiście umieściłem tam na pozycji, która powoduje, że klamkę najłatwiej się wciska, więc coś takiego polecam. Mam ją długo, nie ma problemów, na łożysku klamka. No i co? I jeszcze a propos napraw. Tu jest ośka wahacza i na wahaczu są łożyska, których się nie serwisuje regularnie, to zapiekają się, rdza się pojawia, wiadomo, tutaj widzicie woda, piach, błoto leci pomimo tej zaślepki tutaj, więc to trzeba serwisować, inaczej tam jest problem później z wyciągnięciem. Ogólnie męczyłem się chyba 2-3 dni, żeby ośkę wyciągnąć, ale się udało. Nowe zestawy naprawcze wleciały, jest ok. Napęd, wersja powiedzmy standardowa, która jest montowana z fabryki 1447. Wady i zalety.
To tak, zacznę od zalet. Motocykl powiedzmy wszechstronny, czyli jedziesz po asfalcie, jest w miarę ok, wjeżdżasz w teren umiarkowany, powiedzmy, jest ok. Silnik jest trwały, gaźnik Kane, super opcja. Zawieszenie na 4, hamulce dają radę w terenie, na asfalcie to wiadomo już troszkę mniej, ale to motocykl bardziej w teren. No i tak naprawdę bezawaryjność, to jest największy atut, nie? Dużo części zamiennych. Ludzie ogólnie na całym świecie znają ten motocykl, więc to są plusy, a minusy. Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi, przełożenia, biegi. 5 biegów, z czego przy aktualnym przełożeniu 14-47 przestaje być komfortowo w granicach 80 km na godzinę. Mam wyważone przednie koło, wyważone, za dużo powiedziane, nałożone 2 odważniki po przeciwnej stronie od trzymaka, także jest tutaj powiedzmy względnie, nie idealnie, ale względnie. I co jeszcze z wad? No nie jest to motocykl wyczynowy, co nie? Jeśli ktoś chce upalać jakieś hard enduro albo skakać na tym, no to raczej są inne rzeczy do tego lepsze, inne motocykle. A jak ktoś chce się pokręcić wokół komina, w większości przez drogi gruntowe, to wydaje mi się, że to dobra opcja. I jeszcze tak sobie patrzę i zapomniałem powiedzieć o tym, co tutaj wisi. Pyk. Podnóżki. Fabryczne podnóżki są mega małe. Różnią się ogólnie między wersjami, ale wszystkie są powiedzmy małe. A tutaj widzicie, zamówiłem sobie coś takiego, które jest robione przez gościa w Czechach albo Słowacji. I w związku z tym też zamówiłem sobie to, bo widzicie, tutaj jest końcówka dźwigni hamulcowej, ale przez to, że podnóżki poszły w dół, no to chciałem mieć też hamulec na podobnej wysokości, nie? Tutaj musiałem trochę rzeźbić, ale dałem radę. No i co? Przede wszystkim lepiej się jeździ, jak jesteś wysoki, nie? Tutaj masz fabryczne, moje są niżej i z tego co kojarzę, chyba są trochę w tył, jak mi się wydaje. Jeśli ktoś ma porównanie, to niech mnie poprawi. Także tak to wygląda. Super inwestycja, bardzo jestem zadowolony, wygodnie się jeździ, szczególnie na stojąco. Ja polecam motocykl, tylko trzeba uważać, w jakim stanie się kupuje. Wiadomo, jak ktoś z zajechanym silnikiem kupi, to wtedy jest problem. Głowice często tutaj właśnie siadają, jak ktoś nie pilnuje oleju. I jeśli ktoś ma jakieś komentarze, jeśli macie Suzuki, macie DRZ, piszcie na dole, co myślicie, czy warto tym jeździć po 20 latach, czy może lepiej się przesiąść na jakiegoś nowszego Dual Sporta. Także dzięki, komentarze, lajki. No i tyle.